Hej, 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 witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam dla Was coś specjalnego i wyjątkowego. Wyjątkowy, wspaniały zegarek. Jest to Romek Rangeman Casio G-Shock w wersji specjalnej. Jest to wersja Kocham Morze oraz Kocham Ziemię. Jest to naprawdę wyjątkowy zegarek. Naprawdę wyjątkowej wersji kolorystycznej. Pozdrawiam oczywiście serdecznie Marcelego, dzięki któremu ten zegarek posiadam i mogę Wam ten film dzisiaj nagrać. Marceli jest moim najlepszym kumplem od zegarków i chyba pozostanie już do końca życia. Marceli, jesteś wielki. Szacun. Może dzisiejszy odcinek jest w takich warunkach troszkę polowych, ale jak już wiecie i oglądacie moje filmy, to ja uwielbiam takie polowe warunki. Szczególnie, że dzisiaj pogoda dopisała. No ale dobra, jeśli chodzi o ten zegarek, no oczywiście zaczniemy może nietypowo, ale dzisiejszy odcinek od właśnie tego setu, ponieważ ten set jest iście naprawdę super wyjątkowy. Zwróćcie uwagę na te detale, nawet tego zwykłego kartonika. Jest to oczywiście wersja specjalna zegarka Love the Sea and Love the Earth z 2020 roku. Jak już tu widzimy na górnej części kartonika. Oczywiście te logo znajduje się na dekielku zegarka, ale do tego przejdziemy powolutku. Zwróćcie uwagę najpierw na kartonik. Widzicie, jak to fajnie się prezentuje. Z tej strony mamy oczywiście kod kreskowy i nie jest to model GW9400, tylko tak naprawdę jest to model GW9406KJ. Tak więc, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym modelem, a będzie wpisywał frazę GW9400, no to oczywiście tego modelu nie znajdzie. Aczkolwiek moduł 3410 jest to ten sam moduł, który jest w podstawowej wersji Romka. Oczywiście i dystrybucja jest JA, czyli nie jest to dystrybucja europejska, ponieważ byłoby tu EU. Zresztą ja uważam, że tego zegarka w Europie w dystrybucji w ogóle nie było, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd. Ale ja tak uważam, że jego nie było. To jest naprawdę wersja specjalna, czyli ona była sprowadzana właśnie z zagranicy, z Japonii. No i ten set. No ja tyle się mówi o setach w moich filmach, że już jak wiecie, jak oglądacie, może sobie wyrobiliście opinię, że te sety to są tak zwane standardowe puszki, pudełka. No a tu mamy w ogóle coś innego. Mamy taką wyjątkową, no nie nazwę tego puszką, ale kartonikiem takim wyjątkowym, chociaż w środku on jest jeszcze inny. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak to fajnie wygląda. Ale naprawdę, moim zdaniem jest to wyjątkowe opakowanie. Super, naprawdę. Otwiera się w taki sposób. To jest kartonik. Już widzimy. Szary nawet w środku. No i tu mamy naszego gościa dzisiejszego odcinka. Ten wyjątkowy, wspaniały zegarek. Ale o zegarku powiemy sobie za chwilę. Na razie go wyjmę. Zwróćcie uwagę, no to jest taki w dzisiejszych czasach, no bardziej te sety przypominają właśnie ten set, bo już takie bardziej kartonowe są. Zwróćcie uwagę, Love the Sea and Love the Earth. Tutaj tak samo. Tu oczywiście kod. Musimy to otworzyć w taki sposób. Otwieramy to tak. Widzicie? I tutaj mamy oczywiście instrukcję po japońsku bodajże, bo to jest wszystko Japonii. Tak, mamy tu jeszcze jakąś papierologię japońską. Tak, mamy informacje o solarnym zasilaniu zegarka. Co tu jeszcze mamy? Mamy taką fajną książeczkę. Co mamy w tej książeczce? Aha, o ładowaniu coś mamy też. No, oczywiście mamy wszystko po japońsku. No nie wszystko, mamy też troszeczkę angielskiego w środku. Ale naprawdę uważam, że wyszło to naprawdę pięknie. Ten set jest naprawdę fajny.
taki ekologiczny, ponieważ ta seria Kocham morze i kocham ziemię, no to też wiadomo, że nawiązuje do ekologii, więc ten set jest iście naprawdę fajny, ekologiczny. Tak to naprawdę fajnie wygląda. No ale dobra, przejdziemy teraz do samego zegarka. A moi drodzy, właśnie dzięki mojemu najlepszemu przyjacielowi Marcelemu, którego będę po prostu wysławiał chyba do końca życia, bo nasza przyjaźń jest naprawdę wyjątkowa i fajna, połączyły nas zegarki. Mam okazję Wam przedstawić właśnie ten oto wspaniały model. Wiecie, ja to Wam powiem tak, z modelami specjalnymi i limitowanymi jest tak, że dużo się o nich mówi, dużo się ich widuje na zdjęciach, ale mało się o nich tak naprawdę rozmawia. Czy na filmach, czy po prostu na co dzień, no bo wiadomo, to są zegarki mega drogie. Cena takiego zegarka odbiega kilkukrotnie od ceny podstawowej wersji zegarka. No i wiadomo, że piękno tkwi w szczegółach. I zaraz Wam te szczegóły pokażę i wyjaśnię. A więc zacznijmy od dekielka. Zwróćcie uwagę. Tak jak powiedziałem, Love the Sea and Love the Earth. I mamy tutaj GW9406KJ. Widzicie? Bardzo ładny jest ten dekielek. Na tym dekielku mamy narysowane oczywiście słońce. Mamy te morze. Mamy to ziemię. Mamy tutaj drzewa. Mamy tutaj zwierzęta. Widzicie? Mamy również człowieka. Jakąś chmurkę. Pada deszcz. Widzicie? Planetę. No, mamy tutaj bodajże Saturn. I chyba księżyc będzie. Tęcze. No naprawdę piękne to jest. Naprawdę to jest piękne. Ładnie to wygląda. W ogóle to ten dekielek jest naprawdę piękny. Widać, że to jest wersja specjalna. Co do szczegółów, moi drodzy, no to tak. Przycisk sensorów jest w takiej czerwieni, bardziej w róż. Takiej różowej. Oczywiście obudowa tego przycisku jest złota. Z czarnym, widzicie, jak to fajnie wygląda. No i te złotko oczywiście nawiązuje nam do złotych atrap, bo to są atrapy przycisków. Łapie to ostrość, moi drodzy, tak żebyście mogli zobaczyć. Może teraz będzie lepiej. Ale powiem tak. Jeśli chodzi o ten bezel, no ten bezel jest po prostu magiczny. Może na zdjęciach tego nie widać, bo widziałem ten model wielokrotnie na zdjęciach, ale ten bezel robi naprawdę robotę. On pięknie się mieni w słoneczny dzień. Pięknie jest to widać. Nie wiem, czy to odda film, ale na żywo to jest naprawdę petarda. Przycisk podświetlenia mamy akurat czarny. Powiem tak, musi to ktoś lubić, bo nie dla każdego jest dana wersja kolorystyczna. Tak jak było na pudełku, tak nawiązanie tego koloru mamy na pasku od górnej strony. Złoto również mamy na sprzączce i szlufce. Naprawdę mega to wygląda. No oczywiście pasek jest carbon fiber. Tu akurat widać jest ten karbon, zwróćcie uwagę. Czyli inna wygoda noszenia. Dolny pasek jest już z tymi czerwonymi wstawkami po bokach. Naprawdę mega to wygląda. Guziki mamy akurat srebrne. Ale zwróćmy teraz uwagę na samą tarczę. Jeśli chodzi o te napisy Multiband 6, sensor i oczywiście opis klawiszy bocznych, no to mamy to one w kolorze tej takiego jakby czerwonego różu. Nawiązuje też do przycisku sensorów to. Może również to też nawiązywać do tych wstawek na naszym pasku dolnym. Naprawdę to ładnie wygląda. Na górnym już tego nie ma, szkoda. Moim zdaniem byłoby fajnie, jakby było, no ale to już jest tak, jak jest. Jeśli chodzi o odcień wyświetlacza, w
tym zegarku mamy taki lekki w niebieskość wpadający odcień, taki blue. Jak widzimy, mamy naładowanie na połowie, czy na medium, no ale na to się nie przejmujmy. Zegarek niedawno do mnie dotarł, nie był jeszcze ładowany. Napis Rangeman mamy również w takim bardziej stonowanym blue. No również napis Protection na bezelu, triple sensor. Mamy strzałeczkę, mamy też w takim kolorze blue. Adjust, reverse, mode, forward mamy już w kolorze czarnym, a sam napis G-Shock mamy w kolorze białym. Moi drodzy, co jeszcze? Jeśli chodzi o kółko kompasu, mamy również tę taką czerwień różowatą. Widzicie? Nawet mamy cyfry na naszym kółku kompasu również w takim lekkim odcieniu tego też koloru. A że ja oddalę, to będzie ładniej to wyglądać, a teraz już nie będzie mi tak gubić tej za blisko trzymałem, dlatego mi gubił. Jeśli chodzi o wkręty, no to mamy standardowo srebrne. Zegarek naprawdę prezentuje się pięknie na żywo. Powiem tak, moi drodzy, trzeba to lubić, naprawdę ten kolor, ale jest petarda, naprawdę jest to coś innego niż standardowy model tego zegarka. Aczkolwiek jeśli chodzi o środek, o funkcję, to wszystko jest to oczywiście to samo. No, tak jak powiedziałem, piękno tkwi w szczegółach. No na pewno w bezelu tego modelu tkwi piękno. W dekielku, w tym pasku, który jest naprawdę wyjątkowy, jest na karbonie. Zegarek jest naprawdę piękny. Ale tak jak powiedziałem, trzeba to lubić, ponieważ wersji specjalnych i limitowanych naszego Romka było wiele więcej, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli o to chodzi. No ale właśnie dzisiejszy film to taka krótka prezentacja, ponieważ film Porozmawiajmy o modelu GW9400 już był, więc nie będziemy rozmawiać o tym samym modelu parę razy. Chciałem po prostu zaprezentować taki oto fajny, specjalnej wersji model Romka, który jest naprawdę rzadko spotykany i jego cena jest naprawdę kilkukrotnie wyższa niż zwykłego, podstawowego modelu tego oto zegarka. Jeszcze Wam dam kilka ujęć z tym zegarkiem, żebyście zobaczyli. Z mojej strony już będzie to wszystko. Niebawem postaram się wrzucić nowe filmiki, a dzięki Marcelemu dotarły nowe zegarki, więc porozmawiamy sobie jeszcze o kilku modelach. Już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.
Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki o zegarkach. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz Was wszystkich, a także miłośników G-Shock. Olend Top Photo z grupy na Facebooku. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Hej!